Moi drodzy, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Vasco Electronics, producent owego elektronicznego tłumacza mowy Vasco V4. By działał, potrzebuje tylko zasięgu sieci, bez roamingu, gdyż ma wbudowaną kartę SIM i dożywotni, nieograniczony dostęp do internetu, a tłumaczy mowę pisaną ze 108 języków, a mowę mówioną z 70. Ponieważ jestem w Meksyku, więc wybieram hiszpański w wersji dla Ameryk. A partnerem całej naszej wyprawy do Meksyku jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu można poznać różne fascynujące zakątki świata niemal całego. Szanowni Państwo, kłaniam się rzecz jasna wszystkim nisko, ale szczególnie nisko mieszkańcom Stargardu, zwanego kiedyś Stargardem Szczecińskim. Dlaczego? Ano dlatego, że miejsce, w którym jestem, ze Stargardem właśnie łączą relacje partnerskie. Jakie to miejsce? Mérida, wspaniałe miasto, jukatańska metropolia, 1 000 000 mieszkańców mniej więcej. Miasto uznawane za najlepsze do życia nie tylko na całym Półwyspie, ale w ogóle w całym Meksyku. Miasto bardzo stare. Trzeba je po kawałeczku rozbierać, co właśnie uczynimy. Jukatan to oczywiście meksykańskie serce kultury majańskiej, ale Mérida jest nieco inna. Mérida to raczej kultura metyska. Skąd się to wzięło? No, z historii. Chodzi o pozostałości hiszpańskie, chodzi również o pozostałości hiszpańskiej krwi. Tutaj razem z Cortezem, mówię tutaj, na tereny dzisiejszego Meksyku, przypłynął niejaki Francisco Montejo, który w roku 1542 albo też 1541, różnie źródła podają, założył tutaj miasto. To nie znaczy, że tu nie było miasta. Tu było miasto majańskie. On założył miasto hiszpańskie. I to jest właśnie siedziba tejże rodziny. Dość przerażający dzisiaj symbol na frontonie budynku. Mamy mianowicie postaci konkwistadorów odzianych w zbroję, którzy stąpają po odciętych majańskich głowach. Ten ogromny budynek to był kiedyś pałac biskupi, ale z architektonicznego i historycznego punktu widzenia znacznie ważniejszy jest budynek stojący obok, czyli katedra pod wezwaniem świętego Ildefonsa. Najstarsza katedra w obu Amerykach, w ich kontynentalnych częściach, czyli właśnie tutaj w Ameryce Północnej, ale również w Ameryce Południowej. Hiszpanie zaczęli ją wznosić zaraz po swoim przybyciu i ukończyli niezwykle szybko, bo jeszcze przed końcem XVI wieku. Co tu było wcześniej? Wcześniej była tutaj świątynia majańska, którą zburzono i budulca użyto do wzniesienia tejże właśnie. Niezwykle charakterystyczna rzecz nad wejściem, ta płaskorzeźba, to był kiedyś herb Castilla y León, czyli dowód na hiszpańskość tych ziem. Dzisiaj jest to herb Meksyku, rzecz jasna. Chodząc po tutejszym Starym Mieście, mam pewnego rodzaju déjà vu, jakby powiedzieli
Jan Kesi. Przypomina mi to mianowicie do złudzenia Hawanę, no ale jest to skojarzenie poniekąd słuszne. Hawanę, tę starą, również postawili Hiszpanie w czasach kolonialnych, tylko że dzisiaj jest po prostu straszliwie zrujnowana, a tutaj wszystko świeżutkie i pieczołowicie odnowione. Tam widzieliśmy legendarny hotel z czasów kolonialnych, mianowicie Grand Hotel. Tam się cała elita zatrzymywała. A tutaj, w tej świątyni, modlono się już od początków XVII wieku, bowiem tyle lat sobie liczy ten jezuicki kościół. Tak samo jak katedrę do budulca użyto kamieni z dawnej majańskiej świątyni. Jestem niemal całkiem mokruteńki i szczerze mówiąc dość wycieńczony upałem, a nade wszystkim wilgotnością powietrza. Na miejscowych zdaje się to nie robić wrażenia, no skromne 30 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że jesteśmy na półkuli północnej, zatem tutaj najgoręcej jest wtedy, kiedy i w Polsce jest najcieplej, czyli w lipcu i sierpniu. No wtedy może tu być nawet 45 i trudno mi sobie to wyobrazić, zważywszy na to, co teraz się ze mną dzieje. Chociaż łatwiej to sobie wyobrazić, jak ma się dostęp do płynu z wnętrza kokosa. No tylko taki był w pobliżu, to jest kokos dojrzały. Dużo lepsze są takie niedojrzałe, prosto z lodówki, mają po prostu więcej płynu w środku, a tu jest znacznie więcej już kokosowego miąższu. To, co za mną, to targowisko, ale przy okazji historia, gdyż te budki za mymi plecami, o ile się nie mylę, pochodzą, bagatelka, z XVIII wieku. Te zabytkowe budki to tylko skromny ułamek całości, bowiem zaraz obok nich mamy wielką halę podzieloną na różne działy i to jest bezsprzecznie największe targowisko na całym Półwyspie. Znajdziemy tutaj wszystko, rękodzieło, jedzenie, wszystko, co tutaj ludziom do życia potrzeba. Szukamy stoiska rybnego. Nie jest to łatwe, bo targ to naprawdę ogromny. No ale to nie znaczy, że nie możemy po drodze przystanąć, by pokazać Wam coś interesującego. Mnóstwo pszczół i os. To oznacza, że musi tu być coś niezwykle słodkiego. Co to jest? Zapopę. Czegoś takiego u nas nie dostaniecie, gdyż to są owoce drzewa kauczukowego. Wiecie, to się nacina, kiedyś z tego robiło się opony, ale ten owoc zawsze był jadalny. Coś, co można u nas dostać, ale nie tak wyglądające, no mianowicie awokado. Awokado u nas są zdecydowanie mniejsze. Te miejscowe, jukatańskie są ogromne, no i mają jeszcze jedną zaletę. Nie trzeba ich tutaj owijać w gazetę, aby dojrzały. Dzisiaj niedziela, zatem nikt o świcie na połów nie wyruszył, więc stoisk rybnych niewiele, no ale są. Jesteśmy w pobliżu Zatoki Meksykańskiej, zatem ryby trochę inne niż nad Morzem Karaibskim. No na przykład to jest rekinek i to się jada na przykład w czym? O jak to tutaj, w tacos. Ale ja potrzebuję filety z morskiej ryby. Y esto es corvina, ¿sí? A esto? To jest korwina, a esto es fileto de corvina. Okej. 3 takie filety będą mi potrzebne. Mówiłem, że jest tutaj wszystko, co potrzebne miejscowym. No i dowód na przykład na tym stoisku. Krzyże, figury świętych, symbole szamańskie, ale również kościotrupy. Teoretycznie można by to zabrać do domu, ale może się to nie mieścić po pierwsze w naszym pojęciu estetyki,
po drugie z pewnością nie mieści się do bagażu. Gdzie z całą pewnością głównie karmią miejscowych, a nie turystów? No, w jadłodajniach przy targu. I właśnie w takowej jesteśmy. Jesteśmy tutaj z powodu jedzenia, ale również z powodu historii. No, jedzenie to przecież również historia. Spójrzcie na ten pionowy rożen, z którego pan odkrawuje płaty mięsa, a w zasadzie skrawki maleńkie. No tak, to jest też u nas. My to u nas nazywamy kebabem. W Grecji to jest gyros, w krajach arabskich shawarma. No i skąd to się tutaj wzięło? To jest właśnie owa jakże ciekawa historia. Otóż z końcem XIX wieku zaczęli do Meksyku emigrować libańscy chrześcijanie. No i przywieźli ze sobą właśnie taki sposób opiekania mięsa. W Libanie piekli tak najczęściej baraninę, a tutaj przestawiono się na to, co tu jest bardziej popularne, czyli wieprzowinę albo też mięso z indyka. No ale ponieważ jesteśmy w Meksyku, więc nie podają tego tutaj z pitą, tylko podają to na kukurydzianych, najlepiej tortillach. No i tak właśnie powstało danie taco al pastor. Jaka jest jeszcze różnica między Libanem, Grecją, krajami arabskimi, a Meksykiem? Widzicie te czerwone smużki? Tak, to mięso jest marynowane w aciotę. Aciotę się jeszcze dzisiaj przyjrzymy bliżej. I taco al pastor to jeden z fundamentalnych rodzajów taco. A ta emigracja libańska właśnie na Yucatanie była największa. Carlos Slim, czyli najbogatszy Meksykanin, a parę razy również najbogatszy człowiek świata, albo też Salma Hayek. To są właśnie potomkowie owych libańskich emigrantów. Tych Libańczyków było nie więcej jak 100 000, ale był moment, że wypracowywali znaczną część dochodu narodowego Meksyku. Ostre sosy, sok z lemonki. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Ta wszechobecna czerwień dookoła i taka butelka półlitrowa, szklana. U nas takowe nie występują. Musicie wiedzieć, że zarówno Meksykanki, jak i Meksykanie to są najwięksi konsumenci Coca-Coli na głowę na świecie całym, w czym biją Amerykanów. Tylko Amerykanie kolką popijają hot dogi, a Meksykanie na przykład tacos al pastor. Tacos al pastor, czyli taco po pastersku. Niezwykle zacna kompozycja. Lepsza niż w bóle, w picie, moim skromnym zdaniem. Ponieważ ten smak kukurydzy idealnie komponuje się i tej kukurydzy słodycz z mięsem, z ostrością sosów, z kwaśnością lemonki. Super. Pasterze wszystkich krajów, łączcie się. Mérida jest uznawana nie tylko za najlepsze miasto do mieszkania w całym Meksyku, również za najbezpieczniejsze. A do tych wszystkich trzeba dołożyć jeszcze jedno, o którym w Polsce praktycznie nic nie wiemy. Otóż pod koniec XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku było to miasto najbogatsze. I to nie najbogatsze w Meksyku, najbogatsze na całym świecie. Ta ulica, czyli Paseo de Montejo, ta w zasadzie aleja, zaczęła być wytyczana w roku 1888 na wzór Champs-Élysées. Zatrudniono tutaj architektów z Paryża, z Francji, by wznieść we francuskim stylu te okazałe rezydencje
często niemal pałace. Skąd te pieniądze? Skąd to bogactwo? To bogactwo wiodło się z rośliny o nazwie Hanneken, z której produkowano coś, co nazywamy sizalem. Ale żeby o tym lepiej opowiedzieć, musimy wyjechać kawałek za miasto. Ruiny miasta Majów o nazwie Ake, miasta pochodzącego z III wieku przed Chrystusem. I Pan właśnie demonstruje umiejętność znaną już starożytnym Majom. Czyli potrafili oni z agawy o nazwie Hanneken ręcznie właśnie w taki sam sposób zaplatać sznurki. Pan to naprawdę zrobił, korzystając wyłącznie ze swoich rąk i ze swoich nóg. Wygląda to, jakby najgenialniejsza maszyna ten sznurek wytworzyła. To umiejętność Majów, ale żeby powstawało więcej tego sznurka, potrzeba było czasu. Rzeczona agawa Hanneken, zresztą widnieje ona w herbie Yucatanu, nad nią przeskakuje miejscowy jeleń. Minęły wieki i na całym świecie dostrzeżono użyteczność sznurków robionych z włókien tej rośliny, zwanych sizalem. Zaczyna się rolnictwo przemysłowe, no i przysłowiowe sznurki do snopowiązałek. Bardzo blisko stąd są Stany Zjednoczone, tamtejsze południe, uprawy bawełny i wielkoprzemysłowe rolnictwo. Zatem koniunktura na sizal staje się niewyobrażalna. No więc znany Majom od stuleci ręczny proceder wytwarzania sznurków jest zastąpiony maszynami. Najpierw liście agawy trzeba zmiażdżyć i rozczesać. Mamy włókna świeże, które przez maksimum 5 godzin suszone są na słońcu, a potem następuje dalsza obróbka. Ostatni etap produkcji. Wysuszone włókna są rozczesywane, łączone i zaplatane. W ten sposób uzyskuje się coś w rodzaju sznurka. Ale niewiarygodne jest to, ile lat mają maszyny, które to robią. No ta pochodzi z Leeds z roku 1899. Cały czas działa. No w tej chwili jest wyłączona, ale te maszyny obok, które w tej chwili funkcjonują, wcale nie są dużo młodsze. W czasie trwania boomu sizalowego jedyną poważną dla niego konkurencją były sznury i liny konopne oraz kokosowe, ale nie miały do sizalu startu, gdyż on był bardziej wytrzymały, nie pleśniał i nie gnieździły się w nim insekty. Kres tej koniunkturze położyło dopiero wynalezienie włókien sztucznych, a zwłaszcza nylonu. W każdym razie w czasach świetności tylko wokół Meridy działało mniej więcej 1200 hacjent sizalowych i każda z nich to było niejako państwo w państwie. Zatrudniały one robotników z innych stron świata. Pracowali tu Koreańczycy i Chińczycy. Miały one własne szkoły, własne szpitale, biły własne monety do wykorzystania w sklepach na terenie hacjendy. Dzisiaj w niektórych z tych hacjend nadal trwa produkcja sizalu i są zamieszkałe przez spadkobierców dawnych właścicieli, założycieli. Niektóre z nich popadły w ruinę, a w części działają luksusowe hotele.
I cóż się dalej działo z gotowym sizalem? Wywożono go nad Zatokę Meksykańską, by móc go drogą morską eksportować na cały świat. Dwa najważniejsze porty temu służyły. Najpierw taki o nazwie Sizal właśnie, a potem Progreso. One już od dawna nie są miejscami sizalowymi. Progreso to raczej miejsce, które importuje turystów, bo przypływają tam wielkimi kruzerami. Jestem w innym miejscu, jestem mianowicie w wiosce Celestun, w wiosce miasteczku o nazwie Celestun. Dlaczego? Dlatego, że jak już tu jesteśmy, warto teraz temat sizalowy zakończyć i pokazać Wam kilka niezwykłych miejscowych atrakcji. Bezpośrednio z Zatoką Meksykańską sąsiaduje niezwykle ciekawe miejsce. Ten akwen, po którym właśnie mkniemy z dość sporą prędkością, to nie jest woda słona. To jest woda słona, ale wymieszana ze słodką. Słodko-słona, można by powiedzieć. Dookoła lasy namorzynowe, mangrowce, to rezerwat biosfery Celestun. Wody z cenot mieszają się tutaj z wodą morską. Kiedyś, by to móc zobaczyć, trzeba było wynająć łódkę od rybaka, ale rozwój ruchu turystycznego sprawił, że rybacy założyli kooperatywę i odbywają się po tym miejscu regularne kursy. Przybiliśmy do brzegu, no ale stąd lepiej widać te niezwykłe formy mangrowców, lasów namorzynowych. Kąpiel tutaj niewskazana ze względu na liczną obecność krokodyli. Tak, krokodyli. Aligatory są na Florydzie, tutaj są krokodyle. Wysiadamy. No wysiadamy w zasadzie, by zobaczyć tutejsze clou programu. Te wspaniałe rozlewiska są ostoją równie wspaniałych ptaków, mianowicie flamingów, w dodatku tej ich najbardziej różowej odmiany. Musicie wiedzieć, że flamingi rodzą się białe, a stają się różowe, nawet czerwonawe od tego, co jedzą. Jedzą małe krewetki, które tutaj żyją i od chitynek, od barwnika właśnie mają taki kolor. Człowiek jedzący nawet najwięcej krewetek, czerwony pewnie nie będzie, ale zmienia się kolor skóry od jedzenia ogromnej ilości marchewki. Ludzie potrafią się zrobić pomarańczowi od marchewki, choć są też tacy, którzy nie jedzą marchewki, a również robią się pomarańczowi. Widzę Donald Trump. Mamy wielkie szczęście, gdyż trafiliśmy na prawdziwą ornitologiczną rzadkość. Ten ptak jest zagrożony wyginięciem. Nazywa się Espatula rosa, czyli warzęcha różowa. Zarówno nazwa hiszpańska, jak i polska nawiązują do kształtu jego dzioba oraz barwy upierzenia. No, po pierwsze ptak jest różowy, a po drugie ma taki dziób, jakby chochla do zupy. Taka wielka łyżka, a w tymże dziobie sitko, którym cedzi pożywienie. Widzę to w życiu po raz pierwszy. Wpłynęliśmy w głąb tegoż lasu. No, tego się z niczym innym nie da porównać, bo nie ma na świecie drugiej takowej formy. Jeśli gdzieś zobaczymy krokodyle, to właśnie tu, bo to jest ich królestwo. Krokodyl meksykański, tak się nazywa ta odmiana, która tu żyje. Występuje właśnie na Jukatanie, w Gwatemali i w Belize. Najbardziej lubi wodę albo słodką, albo taką słodką wymieszaną ze słoną. No bo, jeszcze raz powtórzę, gdyby płynąć cały czas prosto, gdyby się dało,
to po jakimś czasie, nie za długim, wpłynęlibyśmy do Zatoki Meksykańskiej. Oto miejsce, w którym widać wyraźnie, jak słodka woda bije z podziemi. Tutaj jest prąd i ta cenota właśnie w tym miejscu wybija. Podobno tu najchętniej przebywają krokodyle, no ale w tej chwili ich nie ma. Tutaj też można się kąpać, choć nie wlazłbym tu za żadne skarby świata. Nie ma krokodyli, ale za to jest co innego. Takie wielkie na drzewach rzeczy czarne to są kopce termitów. Jeśli chodzi o smak, to jadłem aligatora w Australii, nie był za dobry. Natomiast termity podobno mają niemal identyczny smak jak marchewka, niegotowana. Będę musiał spróbować. Oto Aurelio, nasz fantastyczny kierowca, wozi nas niezwykle bezpiecznie po całym Półwyspie. Porozumiewamy się przez osoby trzecie, bo nie znamy żadnego wspólnego języka, ale możemy również porozumieć się przez to urządzenie. Słyszałem, że ta okolica słynie z doskonałych owoców morza. Czy to prawda? Escuché que esta zona es famosa por sus excelentes mariscos, ¿es cierto? Claro que sí, tenemos los mejores mariscos del mundo. Tak, oczywiście, że mamy najlepsze owoce morza na świecie. Czy mógłbyś zatem polecić jakąś restaurację? ¿Puedes recomendar algún restaurante? Sí, tengo un amigo que tiene un restaurante. Vamos. Zrozumiałe. Oczywiście, że mam znajomego, który jest właścicielem restauracji. Vamos. Gracias. Gracias, amigo. Vamos. No, sam tego nie zjem z pewnością, ale dzięki temu obfitemu zamówieniu wy będziecie wiedzieli lepiej, co też tutaj zamówić. No, to coś wygląda jak de volaille albo też Karagiorgewa sznicla, ale tym nie jest, bo to nie jest mięso, tylko ryba. Znaczy ryba to też jest mięso, ale to jest ryba w dodatku nadziewana. Co mamy w środku? W środku mamy mieszankę krewetek oraz mięsa z błękitnych krabów. Wszystko opanierowane i usmażone w głębokim tłuszczu. Zaraz przejdę dalej, tylko spróbuję. Doskonałe. Farsz dokwaszony oczywiście limonką. I tu jest wersja tego dania bez opanierowania, czyli mamy filet z ryby a la plancia, czyli z płyty, z rusztu i tutaj właśnie ta cudowna masa krewetkowo-krabowa. W zasadzie powinienem od tego zacząć, gdyż to jest danie zimne, no ale jesteśmy później z tym, to i tak nie wystygnie. To jest mianowicie carpaccio z małża, który się po polsku nazywa koncz. To jest taka muszelka, którą się często u nas na półkach stawia dla ozdoby, taka wywinięta, różowawo-pomarańczowa. Każe się to dzieciom przykładać do ucha i robi je w konia, mówiąc, że morze szumi. Słyszysz szum morza? Ja tak miałem i wierzyłem długo, że to właśnie morze szumi. Jakie to jest? Mięso jest jędrne, w tym sensie, że stawia zębom opór. Jest do tego kolendra, oczywiście sok z limetki, sól i cebula. Biała cebula, trochę awokado. Bardzo dobre, bardzo dobre. To jest dodatek, mianowicie, jakże tutejszy, arroz con platanos, czyli ryż i do tego smażone kawałki bananów. Wszakże to nie są takie banany, jak u nas jemy, kupując je w sklepie od razu. To są takie zielone, twarde bardzo banany, które wymagają wcześniejszego podgotowania
potem ewentualnie smażenia. Można też 2 razy to smażyć. Nie. Niech mnie dunder świśnie. To są zwykłe banany, tylko pewnie nieco twardsze. Mają słodki bananowy smak. To nie są platanos verdes. No dobra. Ryż jak smakuje, no dobra, już nie będę wam zawracał głowy ryżem. To jest rzecz, która zmienia grę. Mianowicie sok z limetki i różne rodzaje chili. Wezmę tego odrobinkę i jeszcze sobie wnętrze ryby doprawię. Miejscowi mają rację, a jest coś jeszcze. Z tym się pewnie za chwilę uporamy. Jeszcze jedna rzecz tutaj na stole wyląduje. Przed zamówieniem również tego po prostu nie mogłem się powstrzymać. Szczypce krabów, wielkich krabów, więc wielkie szczypce, już połupane. Do tego masło czosnkowe. Jeśli się pytacie mnie szczerze, czy ja wolę homara, czy langustę, czy też kraby, to szczerze wam odpowiadam. Trudno jest mi zdecydować. Kraby są po prostu doskonałe, jeśli są dobre, a te no, wyglądają niezwykle godnie. Czysta przyjemność. Niezwykle słodkie mięso w takie piękne włókna się układające. Kiedyś była taka rosyjska konserwa o nazwie chatka z mięsem krabowym. Rosyjskich konserw już nie jemy, ale są gigantyczne kraby doskonałe w Norwegii, najbliżej nas. No ale nie jesteśmy w Norwegii. Jesteśmy w Meksyku i tutaj niezamówienie tego byłoby po prostu grzechem. Cudowne. Wygryzę to do ostatniej reszteczki mięsa. Czym się różnią wody Zatoki Meksykańskiej od Morza Karaibskiego? No woda jest troszeczkę chłodniejsza. Nie znaczy to, że zimna oczywiście, ale kilka stopni mniej. Oczywiście nie pływają w niej tak jak w rozlewiskach krokodyle, ale w przeciwieństwie do Morza Karaibskiego, gdzie jest rafa i woda bardziej ciepła, tutaj są rekiny ludojady, no ale przecież nie przy samym brzegu. Już chciałem powiedzieć, że pierwszy raz się kąpię w tej zatoce, ale przecież na Kubie też w jednej części jest Zatoka Meksykańska i tam się zanurzałem. No, jaka jest jeszcze różnica między Morzem Karaibskim w Meksyku a tym akwenem? Tam jest o tej porze roku znacznie więcej ludzi. Pamiętajmy, że jesteśmy na półkuli północnej, więc Meksykanie, bo to jest głównie miejsce dla lokalnych, Meksykanie mają wakacje wtedy, kiedy i my, w sierpniu. Teraz nie mają, więc ta plaża no, naprawdę wygląda trochę jak plaża w Ustce w listopadzie. Poza tym, że wygląda zupełnie inaczej oczywiście. Wykąpię się, a potem wracamy do Meridy. Mówcie, jak będzie płetwa za mną. Taka, wiecie jak. Przepraszam za strój, trochę mniej formalny, ale jestem w domu, to znaczy w miejscu, w którym w Meridzie śpimy. Spójrzcie, jak wyglądają te domy z zewnątrz. No, powiedzmy sobie, że tak sobie. Ale też zaraz zobaczycie, co się dzieje, kiedy wejdzie się do środka. Vamos. To jest historyczna część miasta, więc domostwo typowe. One mają wszystkie bardzo podobny układ, czyli najpierw taki niezwykle długi korytarz, od niego odchodzą sypialnie, w tym wypadku 2 dwuosobowe, przy każdej jest łazienka. I zaraz pomieszczenie, które tak naprawdę jest w pewnym sensie sercem domu, no bo to jest kuchnia
oraz living room. Ale jest coś jeszcze. Jest gorąco, więc trzeba się schładzać. Baseny to nie jest tylko wynalazek amerykański. Tutaj z dawien dawna mieli coś takiego. No to nie jest basen pływacki, ale chodzi o to, by się w zimnej wodzie, która z podziemi płynie, móc schłodzić. Tam 2 sypialnie, też 2 łazienki. No i tutaj jakby gotowa scenografia do gotowania. Jedna ważna uwaga. Moje zaczerwienienie na dłoni tutaj. Z czego ono się bierze? No cały czas robię jakieś driny, wyciskam limonki i jeśli sok z limonek dostanie się na skórę, rozsmaruje się go i potem słońce tutaj operuje, to można się naprawdę solidnie poparzyć. Mam nadzieję, że zauważyłem to na tyle wcześnie, że przeciwdziałanie będzie skuteczne. Ale teraz przestaję się żalić, gotujemy. Zaczynamy od tego. To jest to, co przyniosłem z targu. Mianowicie filety, ryba korwina, czyli po polsku kulbin. Potrawa nazywa się pescado en tikin chic. Pescado to oczywiście ryba po kastylijsku, po hiszpańsku, a tikin chic to zbitka 2 słów majańskich i to oznacza pieczona na sucho. No, ona jest pieczona na sucho w tym sensie, że jest pieczona tylko w marynacie z dodatkami. No to zaczynamy robienie marynaty. Najpierw ten składnik, niezwykle czerwony, aciote, anato po angielsku, arnika po polsku. Ta pasta jest do dostania w Polsce, oczywiście nie w każdym sklepie, ale można ją kupić. To są po prostu zmielone ziarna owocu tej rośliny razem z wodą ukształtowane na właśnie taką pastę. I teraz trzeba dodać tutaj 2 rzeczy. Po pierwsze sok z limetki, a po drugie sok z gorzkich pomarańczy, kwaśnych pomarańczy, które mają bardzo gorzką skórkę. One tutaj odgrywają wielką rolę w kuchni i zawsze, ale to zawsze trzeba je obrać przed wyciskaniem, dlatego że gorycz z tej skórki może przejść do potrawy, więc mam obrane. One się do jedzenia tak normalnie jak pomarańcze u nas nie nadają i mamy taki wyciskacz, który i ja posiadam u siebie w domu. A on źle stoi, przepraszam, bo on musi stać rączką w stronę mojego ruchu. Mamy podstawioną szklankę i myślę, że 3-4 pomarańcze, 1 limonka. U nas takowych pomarańczy nie ma, ale można podobny smakowy efekt uzyskać, mieszając sok z limetek, limonek, razem z sokiem z normalnych pomarańczy, dodając do tego również świeżo wyciśnięty sok z grejpfruta. Co teraz? Teraz aciote i ów sok, bez pestki, trzeba rozrobić na jednolitą masę. Ile soku? No tyle, ile zabierze. Rybę trzeba będzie posolić, a do tej marynaty trzeba będzie jeszcze dodać drobno posiekany czosnek. 3-4 ząbki czosnku, to większego znaczenia nie ma. Ma znaczenie, by teraz ten czosnek dokładnie tutaj rozprowadzić i by filety z ryby posolić. No ja kupiłem korwinę, welkulbina, bo akurat taka ryba była, ale nawet dorsza można w ten sposób zrobić. Ważne, by to z obu stron potraktować solą i unurzać dokładnie w marynacie. I ponieważ to jest ryba, no więc nie wymaga bardzo długiego marynowania, mniej więcej godzina w chłodnym miejscu. Ryba jest zamarynowana. Co teraz? Teraz trzeba ją zawinąć. Zawiniątko w języku azteckim to tamales. I to jest najczęściej zawiniątko
w liściach bananowca, może być też w liściach kukurydzy. Ja wiem, że liście bananowca, bo to są one, nie są w Polsce towarem pierwszej potrzeby, ale to nie znaczy, że nie można ich kupić. Trzeba odciąć te takie włókna i skonstruować coś, co posłuży nam do zrobienia pakieciku. Tak, naprawdę widziałem u nas liście bananowca w azjatyckich sklepach, które temu posłużą. Jeśli ich nie macie, no bo nie jest to niełatwo, to folia aluminiowa. Zresztą ona tutaj też będzie używana. I teraz trzeba ułożyć tutaj tak właśnie wzdłuż filety rybne i na to idą rzeczy następujące. Mianowicie plasterki pomidora, cebuli oraz papryki, która nie jest ostra. Wszystko pokrojone w plasterki. I teraz to wszystko układamy, ale jest tutaj coś jeszcze. No bo o pomidorach, papryce, cebuli wiecie świetnie. Ale jest tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla miejscowej kuchni. Mianowicie epazote. Epazote to komosa piżmowa. Meksykanie dodają jej do gotowania fasoli. Dlaczego? Dlatego, że ona nie tylko cudownego aromatu temu dodaje, fasoli i wszystkiemu, ale również niweluje wzdęcia. A przecież Meksykanie fasole jedzą codziennie i nadęci nie są. No i teraz to trzeba jeszcze posolić i zrobić pakuneczki, czyli tamales. Najpierw bananowiec, a potem metalowa folia dla bezpieczeństwa. Jeśli nie macie bananowca, tylko metalowa folia na zakładkę. Teraz ten pakiecik tutaj, tak, żeby nam się w pieczeniu nie rozeszło. I co teraz? Teraz już tylko 40 minut do pieca mniej więcej. Gdzie jest blaszka? O, gdzieś jest. Tu jest nagrzany piekarnik. Blaszka jest w środku. Jak gorąco! Magiczny pakiecik już przede mną. Folia ma to do siebie, że dość szybko można ją złapać po wyjęciu z pieca, ale to jest żar. Bucha z tego para. I teraz te liście bananowca, o, zobaczcie, które otuliły to przepięknie. I to jest przepiękne. I to jest właśnie takie, jak być powinno. Co do tego, no oczywiście jakiś chleb miejscowy, no czyli tortille, totopos, czyli takie nieregularnie cięte i smażone, jakiś ostry sos z papryczki habanero, no dobra, tyle wystarczy, i coś do popicia. Co do popicia? Jak mówi stare miejscowe przysłowie, como todo mal, mezcal, como todo bien, también.